Cześć kochani! Zapraszamy do obejrzenia nowego filmu, tym razem z łowiska Nekielka ze stanowiska numer 11. To była zasiadka życia taty. Ale najpierw mały trailer. Nowe życiówki, piękne ryby, te większe i te jeszcze większe. Trochę potańczymy. Nie dadzą nam też pospać. Znowu fajne ryby, ogromna radość, rodzinne chwile, piękna pogoda i znowu potańczymy, bo my to z tatą po prostu lubimy. Mamy nadzieję, że film będzie Wam się podobał i że zostaniecie z nami do końca. Słuchajcie, nowa życiówka 22-100 złowiona na pelet Imperiala 15. Dokładnie słyszycie. Jeden pelet na włosie 15, zasypana garścią peletu. Dziękuję Daniel Florczyk, bo to jego podpowiedź. Nowe PB 22-100. $16,800. I tutaj była kulka rakowa, czyli crawfish, tonąca. Ciao. Słuchajcie, szybki update z Nekielki. Jesteśmy na 4-dobowej zasiadce, Eliza na 3-dobowej zasiadce. Jestem od wczoraj, Eliza dojechała dzisiaj. Ale słuchajcie, jestem od wczoraj, minęła doba, mam 4 rybki, nowe PB 22-100, także super. Ryby 17, 16, 15, także poniżej 15 nie zjechałem. 4 rybki, także jest pięknie, rybka pobiera. Także miejmy nadzieję, że zostały nam 3 doby i jeszcze coś połowimy. Eliza dopiero wędkę wywiozła, także no, zobaczymy. Jest... Pierwszy raz na 11. Tak, pierwszy raz jesteśmy na 11. Byłem niedawno na 9. Zobaczycie to też na jakimś takim krótkim filmiku. Też się udało coś złowić, także no co, Nekielka górą, jak na razie, słuchajcie. Do zobaczyska później. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost. Nekielka. 2 godziny temu wywieziony zestaw i spójrzcie na tą piękność. 17 kilo. Pięknie walczył. Dosyć płytko postawiony zestaw, bo na około 90 cm. No i co? Dopiero zaczynamy. I to z całkiem grubej rury. Oczywiście ze slingiem, więc jeszcze musimy odjąć sling około 1600 kg, ale już wiemy. Gram. No, nieważne, cicho bądź. Jest ogień, będzie 20, prawdopodobnie, no 26 plus na pewno grubo, słuchajcie. Ta zasiadka to jest po prostu historia, nie? Teraz już lanie Dziękuję cię nie wam, ominie. dziewczyny. To nic, lejcie. Jo. Zabrało nam wędkę, powiedz, zwinął tak, wędkę tak. jedną, ale daliśmy radę. Poszalał, daliśmy radę, jest potężna ryba, słuchajcie, ogarniamy ją, bo
No i w ogień. Uważaj na plecy. Staram się. Oto. Niesamowite, słuchajcie, to jest potwór. Jak dla mnie to jest potwór. Piękna płetewka. Czyściutka, nawet pyszczek ma w miarę czysty, więc mało było na haku. Ale w końcu zagościło u mnie. Mam rybę 25+, słuchajcie. Bo ryba jednak jest trochę Cięższa za niż- ciężka. Ciężka, tak. Czekaj. Może szybko? Czekaj. Dobra. Czekaj, zobaczę jakoś. Po prostu jakoś. Nie. Tak, to dobra. Albo grubo, Albo wcale. a masz. Wiecie, Gratuluję. Cześć, słuchajcie, kontynuuję dalej zasiadkę życia. Trzecia moja 20, teraz 23,300, także powiem wam, to co się tutaj dzieje jest nieporozumienie. Tą rybę dedykuję Lizie, na współę już mi wyholowali, bo poszedłem na chwilę do samochodu na parking, branie. Eliza doholowała dosyć blisko brzegu, także jest to nasza wspólna rybka, przepiękna, spróbuję wam ją pokazać, bo jest dzika, ale zobaczymy, może się uda. O, proszę. Zobaczcie to kabanisko. Po prostu bajka. Słuchajcie, bajka. To jest zasiadka, której nigdy w życiu nie zapomnę. Dziękuję wam dziewczyny, Eliza, Gośka, za to, że jesteście ze mną. Że możemy to wspólnie przeżywać, bo takie coś może się już więcej nie zdarzyć. Zobaczcie tego smoka. Mamy to, słuchajcie, nasz wspólny. Kolejne 20 plus. Tak jest. Trzecie na tej zasiadce, nie minęła jeszcze druga doba, słuchajcie, także jest ogień. Pokiwaj ładnie. Pogoda nam spłatała figla. Stoimy pod tym parasolem, na którego właśnie patrzycie i pilnujemy naszego dorobku. Trzymamy budkę, trzymamy właśnie parasol. Przyszły tak silne podmuchy wiatru, że powyrywały nam śledzie, także musieliśmy się poświęcić i tego przypilnować. Słuchajcie, przed chwilą mieliśmy Armagedon. Chyba biały szkwał. Stoimy z Elizą, trzymamy wszystko co się daje. Budkę, parasol, bo niestety wszystko chciało porwać. Także wszystko dookoła fruwa, no ale teraz już wychodzi słońce, także pogoda jest po prostu niesamowita. Może dlatego te ryby tak fajnie biorą. I to wszystko działo się na przełomie kilkunastu godzin. Deszcz, piękne słońce, deszcz, piękne zachody słońca, deszcz i tak w kółko. A teraz posłuchajcie. Nie bądź mieczu. Bo na rybach fajnie jest.
Ale jest, proszę bardzo, sałata, wszystko przyniesione. Słuchaj, weź to wymień na lewą stronę, otwórz szafę i połóż tam na moją. I tak sobie siedzimy pomiędzy braniami, pomiędzy przewożeniem zestawów i wiążemy sobie przypony. Najczęściej robimy to oczywiście w domu, nie wiem, jak w niedzielę wpadam na kawę, czy jak jest okres zimowy i nie jeździmy na ryby. Ale bardzo wielu z Was pyta, jak wiążemy te przypony, ponieważ jak wiecie, robimy to sami. No więc taki krótki film instruktażowy, jak wiążemy, jak my to robimy. Od razu dodam, że metod wiązania jest mnóstwo, na pewno są takie, które są, nie wiem, lepsze, szybsze. My nie twierdzimy, że nasza metoda jest najlepsza, my Wam po prostu dla tych wszystkich, których to jakkolwiek interesuje, pokażemy, jak my je wiążemy i jak my to robimy. Także zapraszam, tata pokaże Wam to krok po kroku, ale najpierw to, co będziecie potrzebowali. No. Tak, jest mikrokrętlik, tylko z dodatkowym kółeczkiem. Super, bo się fajnie przesuwa po włosie. No, powiedzmy, że po włosie, omówimy to później. No i co? Pęteleczka. Wkładamy sobie tą żyłeczkę, żeby nam nie przeszkadzała. Chwytamy sobie dalej i tą pętlę owijamy. Raz, 2, 3, 4 razy. Może być 5, ale po co za dużo. Teraz wyciągamy Tak. z tego Wyciągamy od haczyka tą końcówkę. Tak jest. Chwytamy zębami. Niestety. I zaciągamy. I zaciągamy. Musimy zaciągać porządnie. Teraz dobrze jest sobie to wszystko tutaj, jeszcze na taki ładny węzeł, ustawić go od razu tak jak powinien być. Czyli tą główną żyłką wychodzi na dół. Tutaj w tą stronę. A to, co będziemy odcinać, jest tutaj. Tylko porządnie trzeba to zaciągnąć. Dobrze jest mieć do tego... Tak, my mamy takie Wiecie co? multitoole. Nie, przyniosę coś innego. Dobra. Sekunda. Dobra. Tak, warto jest sobie pomóc czymś, co jest kombinerkami, żeby to dobrze zaciągnąć. Idźcie sobie troszeczkę dalej, to może się urwać. I naciągamy. I teraz wszystko ok. Zbędną końcóweczkę obcinamy i mamy tak przywiązany hak. Teraz plus minus mniej więcej. My łowimy z reguły na haczyki przypony między 27 a 30 cm. Więc przykładamy do piórnika plus minus. Wiadomo, nikt nam tego nie będzie mierzył. Tym bardziej karpie. Ciach. I mamy. I teraz bierzemy ten mikrokrętlik. Przekładamy przez to większe kółeczko. Nie wiem, czy będzie widać, ale to za chwilę Wam pokażemy Tak, ten przypon, jak wyostrzymy będzie, dokładnie. tak, będzie wyglądał. I teraz tak, mamy go tak zawiązanego. Przekładamy fluorokarbon od tyłu. Bardzo ważna sprawa. Wyciągamy, ustawiamy sobie pętlę. Czyli tak, ja robię tak, że tu gdzie jest zadzior, pod zadziorem jest pętelka. Ta zawiązana na haku. To sobie ustawiam też plus minus. Troszeczkę mniejszy ustawię. O, coś takiego, żeby ta kulka swobodnie mogła sobie tutaj jeździć. Wszystko przytrzymujemy. Teraz ważna rzecz. Haczyki są tak skonstruowane, nie wiem, czy to Wam pokażemy, że ten drut jest zagięty naokoło i gdzieś tutaj dochodzi. Zawsze z jednej strony Tak. jest łączenie. I to łączenie musimy ominąć żyłką, czyli zawiązujemy w drugą stronę. Robimy to około 4-5 razy. 3, 4. I przekładamy znowu od tyłu. O. Tak jest. Przekładamy znowu od tyłu. Cyk. I tą część praktycznie mamy skończoną. Później wiadomo, sobie trzeba to wszystko poustawiać, żeby to miało ręce i nogi. No i teraz słuchajcie, praktycznie pętla
Aha, możemy jeszcze założyć rurkę antysplątaniową. Założymy sobie krótką i dociężającą. A to dlatego, że jak my łowimy na kamienie, to długa rurka antysplątaniowa potrafi ustawić ten przypon, że tak powiem, w pionie. A jeszcze jak łowimy na łoftersy, to tym bardziej może tak się stać, więc lepiej króciutka. Zakładamy, wiążemy pętlę. Żeby nam wyszły do piórnika, nie powinny być dłuższe niż 30 cm. No, ten będziemy akurat z 27, więc spoko. Teraz tak zwane pulki do zaciągania przyponów. Chwytamy za pętlę, chwytamy za haczyk i z wyczuciem, ale widzicie, że haczyk pracuje. O, jest wszystko podociągane. Obcinamy zbędne końcówki. Jak ktoś chce mieć większą pewność, może sobie to przypalić. Kiedyś przypaliliśmy, teraz już nie. Nie ma to chyba zbytniego sensu, nigdy nam się to nie rozwiązało, także tak to wygląda. Ładnie to możemy założyć, żeby te końcówki tu w rureczkę sobie weszły. Wszystko ładnie do środka. Ładnie do środka mówiłem. O, właśnie tak. Jest ok. Tu jeszcze przyjdzie za chwileczkę ten foxowy, kurczę zapomniałem, ciężarek z gumeczką. Nie wiem, czy quick change, może źle to wymawiam. Coś, co obciąża nam przypon w 1/3 długości od haczyka, trzeba go założyć. I on wtedy nam pozycjonuje podczas brania haczyk, żeby zawsze ustawiał się w dolną wargę karpia. No i cały przypon, jak to przypony fluorokarbonowe, trzeba podgrzać nad parą, żeby się wyprostował, no bo teraz widzicie, jest tutaj zgięty, tu jest jakoś zgięty. Także za chwileczkę założę Wam jeszcze ten ciężarek no i później Wam pokażemy już po sparowaniu i, że tak powiem, jak wyglądają proste i ładne. Słuchajcie, spróbuję Wam pokazać teraz. Ten ciężarek wygląda tak. On ma nacięcie na sobie, znaczy na sobie w sobie. To jest duże pudełeczko, fajna sprawa. Tu jest specjalna gumka. I teraz tak. Wkładamy żyłkę fluorokarbon akurat w tej sytuacji do środka tutaj. Tak się trzyma. No, tą gumeczkę naciągamy i ona fajnie wchodzi ten nacięty rowek. Pyk. I tak to wygląda. Teraz musimy tą gumkę cofnąć, żeby ona tak ohydnie nie wystawała poza ten ciężarek. Czyli delikatnie wciągamy ją do środka. Nie robisz tego dlatego, że jesteś z Poznania? Nie, nie. Lekko naciągamy tutaj, jak widzicie. To nie jest poznańska albo szkocka oszczędność. Ale słuchajcie, to jak dla mnie wygląda to naprawdę lepiej niż takie wystające długie gumy, tak ohydne. To możemy przesuwać swobodnie po żyłce. Tak jak mówiłem, plus minus, słuchajcie, 1/3 długości przyponu. I tyle. Słuchajcie, gotowy przypon nad parą, nad czajniczkiem, ładnie go zgrzać. Zaczepiamy sobie na pulce, lekko naciągamy. Ważne, jak będziemy zgrzewać, żeby ten haczyk odchylać do tyłu. Żeby, o co mi chodzi, żeby on tak się odgiął. Wtedy będzie lepiej się pozycjonował. Zaraz wam pokażę. Cyk. I podgrzewamy. Dobra. To jest idealnie proste wszystko, jak widzicie. No i teraz, żebyście powiedzieli, że was kłamie, proszę bardzo, ciach. I jeszcze raz, ciach. Druga strona, ciach. Za każdym razem się wpina bez żadnego problemu. Sprawdzone, słuchajcie. Słuchajcie, tak w ogóle to chciałbym wam powiedzieć, że to jest nasz system wiązania. Może nie jest on idealnie, na przykład jak dany Fairbrass robił, ale wszystkie są sprawdzone, jest ok, każde wiązanie tak skonstruowany przypon naprawdę zapina ryby i polecam, jeżeli komuś pomogę i sobie sam zawiążę i będzie łowił ryby, złowi rybę na to,
bardzo będziemy szczęśliwi. Ja będę szczęśliwy, że mogłem komuś coś pokazać i że to się udało, tak? Także polecamy. Dla nas od 2 lat najlepszy przypon i tyle. A mamy trochę ryb, więc słuchajcie, wiążcie. Zasiadka przygód, słuchajcie. Najpierw Toyota rodziców nie odpaliła. Musieliśmy sąsiada poprosić z 9, żeby nas na kablach odpalał. Bardzo dziękujemy w ogóle, raz jeszcze. Połóż wędkę tam na te trzciny w cholerę. Tata ma rybę, gdzie jesteśmy już w trakcie pakowania. Dobra. Wie. O, chodź tu. O. Ona jest tam, co prawda, ale... Nie, czekaj. To musi... Dobra, zbijaj. Moja zna twoja. Nie. Przecież wędkarstwo to jest taki odprężający sport, słuchajcie. Spokojny, relaksujący, zero nerwów. Co się śmieje? Nie mogę. Co tam masz? Korpio. No właśnie w tych kapciach, ja sama mam być mokra. Słuchajcie, mega zakończenie i generalnie tragiczne zakończenie. Poszły dziewczyny po samochód na parking. Okazało się, że zostawiłem chyba jakąś lampkę włączoną, skończył nam się akumulator. Ale dobra, odpaliliśmy. Kolega w ogóle z 9 nam pomógł, odpalił, także super, dziękuję. No i pakujemy się. Jest tu rozgardiasz cały, wędki jeszcze w wodzie jak wiadomo, no i rolka. Słuchajcie, ryba 17400 bodajże. Całkiem piękna. Spróbuję Wam ją zaprezentować, aczkolwiek wolałbym się cały nie moczyć. Także zobaczymy. Na tyle, na ile dam radę, na tyle ją pokażę. Jest bardzo ładna. Także słuchajcie, na sam odjazd, na dopełnienie tej zasiadki piękne. No dobra, żegnamy się. Tak, żegnamy się taką piękną rybą. Zwracamy jej wolność i niech płynie. Tyle ile mogłem, tyle pokazałem, słuchajcie. To 5. Cześć! Ja już odzyskałam głos, więc mogę co nieco powiedzieć. Dzień zaczął się fantastycznie, bo usiadł zimorodek na mojej wędce i akurat siedzieliśmy, piliśmy kawę, więc po prostu spektakularnie. Siedział kilka sekund. Zobaczycie na pewno w filmie zdjęcie. A podsumowanie jak zawsze opowiadaj. No co, dla mnie zasiadka życia, słuchajcie, jest ogień. 3,20, także po raz pierwszy w życiu w ogóle mi się udało. Największa ryba życia, praktycznie każda była największa, tak? Ale 26800 moja nowa życiówka, także... Summa summarum ok, dla mnie 7 ryb. Eliza jedną niestety, no ale też ładno, bo 17 kg, bardzo ładna rybka. Także ok, no 4 doby za nami, 2 doby teraz bez pika, także zupełnie nam te ryby jakoś odcięło. Aczkolwiek zaczęła się 2 doby temu taka typowo karpiowa pogoda, deszcz, trochę burzy, jakiś Armagedon tutaj był. Musieliśmy trzymać parasole, wszystko bo nas złamało, ale generalnie no to nie pomogło, nie? Ta pogoda wyprowadziła nas stąd ryby, także jesteśmy 2 doby bez pika. No i cóż, czasem tak się zdarza. Generalnie najważniejsze, że Eliza ma tego zimorodka, bo 3 razy nam usiadł na wędkach, poluje na niego od chyba 2 lat, więc w końcu go ma. Także ja mam życiówkę, tak. Eliza ma zimorodka, Tak. słuchajcie, i to jest zasiadka życia nasza. Tak, Właśnie. jak najbardziej. Ja jeszcze chciałabym Ci raz jeszcze pogratulować, Dziękuję Ci, kochana. bo zasłużyłeś. Bardzo Ci dziękuję.
No tata zasłużył, tyle lat łowi, tyle mnie nauczył, tyle słuchajcie, wy tego nie widzicie od tej strony, wy widzicie tylko nas tutaj na rybach, to co gdzieś tam wam cząstkowo pokazujemy, ale to ile tata godzin ogląda w domu filmów, ile się naczyta gazet, ile się nawiąże przyponów, ile on poświęca czasu na to wszystko i uwierzcie, że całe nasze rodzinne życie się kręci od wielu lat. Jak byłam mała, to już pamiętam, jak mnie zabierałeś na rybę. Nie wiem, gdzie to było, gdzie tego szczupaka Nad wyciągnęłam. Wartą w Puszczykowie, tak. No właśnie, no to ja nie wiem, ile miałam, z 7 lat? No. Tak, i na spinning dał mi tak, żeby oczywiście dzieciak przestał mu tam broić. rzucam i nagle szczupak. Tak. I to taki Miał około całkiem... 70 parę Tak, centymetrów, dużo tak. pamiętam, że kawał szczupaka, tak. Także nasze całe życie się kręci wokół ryb, słuchajcie, i tata jest ogromnym pasjonatą, więc dla mnie to jest po prostu zasłużył na to jak mało kto. Jestem przeszczęśliwa, cieszę się i no i raz jeszcze Ja gratuluję. też, tak. Przy okazji przepraszam Małgosię, która stoi za kamerą, bo czasem przeginam z Ma tym ciężkie karpiowaniem. życie. Tak, ale generalnie no mam taką pasję, słuchajcie, wkładam w to całe życie, można powiedzieć, tak. To, chociażby ta nekielka, tak, świetna woda, słuchajcie, ryby przepiękne, przepotężne, silne. Naprawdę, powiem wam, no widzicie, no można połowić fajnie, nie? Praktycznie można powiedzieć, że wszystkie te 3 dwudziestki wyjechały w ciągu jednej doby, także po prostu trafiłem, wykorzystałem to na maksa tak jak się dało, więc oprócz tego mam jeszcze inne, bo mam rybę 17, 16 kilo, 15, też przepiękne ryby. Bardzo tak. Wam wszystkim dziękujemy za całe wsparcie, za te wszystkie miłe słowa, za pozdrowienia. To jest takie motywujące i jest nam tak bardzo miło. No i w tym miejscu chciałabym zgodnie z obietnicą pozdrowić serdecznie Mikołaja ze Złotnik Kujawskich. Pozdrawiamy Cię zgodnie z Twoją prośbą. Była Tak. ryba, jest dedykacja, także trzymam kciuki teraz za Twoją dużą rybę. Wierzę, że Ci się uda, na pewno Ci się uda. No Tak jest, i pamiętaj, trzeba rozwijać pasję, ucz się, Tak. oglądaj, nie kopiuj wszystkiego co ludzie mówią, bo to widzisz, każdy przypon, każdy inaczej wiąże. Staraj się skupić na jednym dobrym człowieku, posłuchaj go, zrób tak jak się powinno zrobić, łów i na pewno zrobisz piękną rybę i obyś tym karpiarzem został takim naprawdę z prawdziwego zdarzenia, słuchaj, tego Ci życzymy z całego serca. tak. No i ja jeszcze tylko od Ciebie chciałabym wtrącić, że to jest naprawdę, słuchajcie, fantastyczne, że jest tylu młodych ludzi, którzy wolą jechać nad wodę z kolegami, siedzieć tam i nieważne, czy to jest wędkarstwo, czy to jest jakieś, nie wiem, jeżdżenie rowerami, hulajnogami, nieważne. Zamiast siedzieć przed komputerem, z telefonem w ręku i naprawdę takich ludzi ja gdzieś ze swojej strony też podziwiam i to jest fantastyczne, że rodzice wspierają, że jacyś wujowie wspierają, dziadkowie. Super, naprawdę super. Dbajcie o to, pielęgnujcie te rodzinne pasje, bo to jest fantastyczne. Wiadomo, można mieć różne hobby, nikt nie mówi, że wszyscy mają być wędkarzami, ale ta pasja jest piękna. Miejsce, gdzie siedzimy nad tą wodą, tak, to jest coś pięknego po prostu. Te ptaki, to wszystko. Jeżeli ktoś nie lubi, to na pewno polubi, bo to jest coś fantastycznego, tak. Tak, także do zobaczenia na następnym filmie, albo gdzieś nad wodą może. Często się to Pozdrawiamy, zdarza. tak. Pozdrawiamy i do zobaczenia. Pa!